już jest 13 raz, kiedy spotykamy się w Trójmieście pod auspicjami wcześniej Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, a od tego roku Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, podczas konferencji pod tytułem Offshore Wind Logistics and Supplies. Konferencja jest przeznaczona dla tematyki mocno ograniczonej do przemysłu morskiej energetyki wiatrowej z naciskiem właśnie na łańcuch wartości, łańcuch dostaw. Mniej mówimy tutaj o energetyce jako wytwarzaniu energii, sprzedaży energii, a bardziej właśnie o tym wszystkim, co składa się na produkcję komponentów i łańcuch usług dla realizowanych projektów energetyki wiatrowej na morzu. Very happy to be here at this conference on offshore wind energy. It is very fascinating to see what is happening actually here in Poland. It is obvious that offshore wind plays an enormous role in the energy transition in Europe, but also in energy security issues, which I've faced myself in Ukraine. So I'm also happy to represent here and bring quite a significant number of Dutch companies involved in offshore business. It is all about exchange of knowledge, experience, and finding opportunities which are beneficial for both the Netherlands, Poland, but also Europe more in general. Liczymy na to, że na konferencji będą przedstawiciele deweloperów, firm, które inwestują w farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej i usłyszą nasze postulaty, czyli przedstawicieli polskiego local content w celu budowania jakby tego łańcucha dostaw opartego na polskiej myśli technologicznej i przy pomocy polskich firm. Polskie firmy dadzą radę obsłużyć drugą fazę. Jeżeli chodzi o kwestię, czy to jest możliwe, ale wymaga odwagi i zaufania polskich deweloperów. Mówimy tutaj o Orlenie i o PGE. Wierzymy, że te firmy posiadają strategię długoterminową, że chcą drugą fazę zrobić z jak największym polskim udziałem i potem chcą wytworzyć przewagi, które będą mogli eksportować do innych krajów na Morzu Bałtyckim, a może gdzieś dalej. Konferencje takie jak ta przyczyniają się do rozwoju polskiego offshore'u, bo to jest nasze święto polskiego łańcucha dostaw, stąd nazwa Offshore Logistics and Supply. Jest to nasze święto, kiedy gromadzi się łańcuch dostaw firmy, które mają doświadczenie w budowie morskich farm wiatrowych w Europie, w Polsce, ale także firmy, które chciałyby zacząć wejść w ten rynek, widzą w ten rynek, firmy z otoczenia tego wszystkiego. My wszyscy spotykamy się mniej więcej o tej samej porze każdego roku i dzielimy się doświadczeniami z udziału w projektach, z rozwoju polskich i europejskich projektów. Ocean Winds, realizując w tak zwanej pierwszej fazie morską farmę wiatrową BC Wind, jest aktywnym merytorycznie i też współorganizacyjnie uczestnikiem tego wydarzenia. Chcemy być w dialogu z polskimi, ale i zagranicznymi firmami po to, żeby budować pierwsze projekty, ale też kolejne w ramach drugiej fazy i Offshore Wind w Polsce. Liczymy, że w całym łańcuchu dostaw w sektorze powstanie 70 000 nowych miejsc pracy. Z tego co najmniej 30 000 będzie w województwie pomorskim. My nie mamy tych ludzi. Musimy cały czas pracować nad tym, żeby zachęcać osoby już pracujące w branży albo nawet spoza branży do przekwalifikowywania się. Musimy tworzyć ośrodki kształcenia kadr. Ich coraz więcej powstaje, szczególnie w województwie pomorskim. Ja muszę powiedzieć, że Pomorze zaczyna być takim hubem szkoleniowym, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową, co cieszy. Szerokim frontem rozwijamy różnego rodzaju projekty edukacyjne, które mają zapewnić w najbliższej przyszłości kadry dla sektora offshore wind w Polsce. Myślę, że możemy powiedzieć, że produkt się przyjął na rynku polskim. Oprócz tego oferujemy kursy krótsze z zakresu offshore wind. Nasza uczelnia otworzyła w tym roku na przykład pierwsze studia magisterskie specjalizujące się w offshore wind i to zarówno studia dzienne, jak i zaoczne. Tak więc można powiedzieć, że oferta edukacyjna dla branży się rozszerza i bardzo dobrze, branża się rozwija, będzie rozwijać się jeszcze bardziej dynamicznie. My też chcemy w tym współuczestniczyć. Sektor morskiej energetyki wiatrowej wreszcie w Polsce wszedł w tą fazę, gdzie możemy mówić o tym, że jesteśmy dosłownie w przededniu pierwszych instalacji. W styczniu 2025 roku zaczyna się proces instalacji fundamentów na pierwszą polską farmę offshore, czyli na Baltic Power. Aktualnie są prowadzone już prace na lądzie. Polska jest bardzo obiecującym rynkiem. Już w tym momencie mamy pierwszą fazę projektów, które są w budowie. Druga faza nadchodzi, natomiast już rozmawiamy też o trzeciej, więc ogólnie ten cały tak zwany pipeline projektów, który wynosi około 33 GW, jest na pewno atrakcyjnym dla inwestorów i deweloperów na tym rynku.
to, że odbył się panel, to, że jest ta konferencja, jest to bardzo potrzebne. Myślę, że właśnie PIMEF jest tą organizacją, która powinna te wnioski zebrać i przekazać do czynników rządowych. Ja z mojego punktu widzenia uważam, że najważniejszym wnioskiem jest to, że deweloperzy powinni bardziej wziąć pod uwagę zdolności łańcucha dostaw do dostosowania się do potrzeb deweloperów, ponieważ to deweloperzy są tymi dużymi graczami, a poddostawcy, podwykonawcy Tier 3, Tier 4 to są po prostu przeważnie małe firmy. Mają mniejsze zdolności dostosowania się do tych potrzeb. Ja nie widzę tak na dobrą sprawę innych sposobów czy możliwości, żeby zebrać grupę ludzi zrzeszonych w tym całym offshore naszym, czy też onshore i dzielić się pomysłami, dzielić się rozwiązaniami problemów i podążaniu we właściwym kierunku. Zauważam, że nasza branża jest jak gdyby bardzo zjednoczona w tym dążeniu, więc takie spotkania mają dla nas bardzo, bardzo ważne odczucia.